Kategorie pomieszczenia. Kategorie są ustawione przez program automatycznie, natomiast pomieszczenia użytkownik tworzy sam. W pierwszej kolejności najważniejsze jest to, aby w danych kategoriach pojawiły się obiekty tylko te, które są przez nas pożądane. Czyli na przykład w pozycji blaty wcześniej dodałam dodatkowy wiersz, który usuwam. Jeśli nie chcę pokazywać któregoś z obiektu, wyłączam aktywność pozycji lewym przyciskiem myszy. W tym przypadku ta pozycja w kategorii Tree jest również wyszarzona i nie będzie ona pokazywała się w zestawieniu na wydruku. To samo wykonujemy w elementach wnętrzarskich. Jeżeli pojawiają się tutaj obiekty, których nie chcemy w zestawieniach, wystarczy kliknąć w daną pozycję. Ukrywam w ten sposób wszystkie elementy ozdobne nieistotne dla projektu. Ukryłam w elementach wyposażenia obiektu, które mnie nie interesują na zestawieniach. Przesuwam scroll niżej. Następnie wyłączę kolory. I materiały, tym razem całą kategorię. Okna. Pozostałe obiekty będą widoczne. Po lewej stronie możemy sprawdzić, czy obiekty wybrane są te, o które nam chodzi. Przechodzę do zakładki pomieszczenia i na górze dodaję nowe pomieszczenie. Wybieram narzędzie Dodaj pomieszczenie. To będzie kuchnia. Enter. Przełączam się na zakładkę Wszystkie i zaznaczam obiekty, które mają trafić do kuchni, czyli blaty, przytrzymuję Ctrl i przeciągam je do kuchni. Przenieś. Zaznaczam szafki. I tym razem prawym przyciskiem myszy przeniosę do kuchni. Tu jeszcze zostało mi pozycje do kuchni. Piekarnik. Możemy sprawdzić, co znajduje się w pomieszczeniu. To jest pozycja nieprzypisana. I w tej pozycji nieprzypisanej sprawdzam, czy nie zostały obiekty, które miały znaleźć się w kuchni. Możemy przystąpić do dodania kolejnego pomieszczenia, na przykład sypialnia. Enter. Nieprzypisanych i odnajduję obiekty, które mają znaleźć się w sypialni, czyli na przykład ta komoda, łóżko, stoliki nocne. Tym razem przeciągnę je do pomieszczenia. W kolejnej części zajmiemy się edycją tabeli.